Pyszne, ciemny chleb, grzyby halucynogenne. Grzyby halucynogenne. Rosną w ogóle grzyby halucynogenne. Grzyby halucynogenne. Amen. To było święto przesilenia. W Polsce można być do więzienia. Cześć, bardzo na to czekałem i wy także. Dzisiaj w końcu po raz pierwszy spróbuję nagrać dla was live tripa. Przyznam szczerze, mam bardzo, ale to bardzo dobre intencje, no bo po pierwsze, to są grzybki, które sam przygotowałem. Po drugie, przygotowałem się tak jakby do tej podróży 2 miesiące, więc tak naprawdę teraz dopiero znalazłem idealne możliwości, idealne okoliczności, czy więcej czasu, żebym mógł na to poświęcić, czy idealne miejsce, w którym jestem. Więc też nikt nie mówi, że osoba, która używa substancji psychoaktywnych, a szczególnie psychodelików, jest osobą, która jak tylko je dostanie do ręki, od razu spożyje. Ja czekałem na swoją podróż 2 miesiące, no i wierzę, że będzie super. Tak naprawdę przygotowałem sobie teraz 5,35 grama McKennaów moich. Jest to największa dawka, jaką przyjmowałem w życiu, ale czuję, że właśnie tyle potrzebuję i że tyle będzie dobre. Jest obecnie 19:40, spożyliśmy grzybki 10 minut temu, no były pyszne jak zawsze. Zaczynam myśleć o tym, że muszę poszukać trochę innego miejsca, bo w tym lesie jest cudownie. No ale niestety za chwilę nie będzie mnie widać. No dobra, jest słuchajcie, godzina 20. Rozstawiłem to sobie. No i minęło już tak 20-30 minut i powiem wam, że mega dziwnie się czuję, jak teraz to nagrywam, bo widzę, że się zaczęło wszystko. Delikatnie rusza mi się trawa, inne rzeczy, inaczej dźwięk odbieram, inaczej chodzę, ale to, co teraz bym chciał zrobić sobie, i moje mówienie jest też inne, to, co bym chciał zrobić, to pójść po prostu na leżak i chwilę poleżeć. Bo ten moment początku grzybów, kiedy zamykam sobie oczy, to ja lubię najbardziej. Słyszymy się. No jest teraz 9. Słuchajcie, w ogóle mega dziwnie się nagrywa. Dzisiaj mam coś bardzo z mówieniem. Dźwięk, mówienie jest dla mnie bardzo dziwne. Wiem, wiesz co, jest tak czasem po grzybach, że się zastanawiasz, czy to wejdzie, czy nie wejdzie, czy nie ten. W ogóle w braniu jakiejkolwiek substancji jest taki moment, że myślisz o tym, nie? Ej, chciałbym więcej, mogę więcej, nie, że takie w ogóle... No i ja na przykład dzisiaj mam coś takiego troszkę, że wiem, że wziąłem dużo, położyłem się tak, jak się zawsze kładę, no ale jakoś tak... mogłoby być więcej, nie? I też człowiek nie wie do końca, czego chce tak naprawdę w tym względzie. Ja w ogóle dzisiaj bardzo senny się czuję. Tak w ogóle to czuję, a dzisiaj tak... Nie wiem, czy mnie przerasta nagrywanie takiego filmiku po substancji, czy się nie czuję dziwnie jakoś w ogóle, wiesz, tak... Normalnie mam coś takiego, że jak nagrywam mówię do tej kamery, taki zaangażowany, mega, wiesz, jaram się, a jest taki, jesteś śpiący. No i udało mi się zrobić live trip na miarę moich możliwości i przyznam wam, że nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się naprawdę nagrać live trip. To, co zauważyłem, to musiałbym być chyba raczej sam i na pewno w ciągu dnia. Mimo że lubię najbardziej tripować pod wieczór i w nocy, to nie wyobrażam sobie nagrywać tego na kamerę, bo światło, które miałem przed sobą, tak bardzo zmieniało moje postrzeganie wszystkiego. Bo w ogóle, jeżeli chodzi o wczorajszą podróż, to te grzybki dość szybko na mnie zadziałały. To było, nie wiem, 20-30 minut, już czułem pierwsze efekty. Poszedłem sobie właśnie wtedy na ten mój hamak. Wtedy przy zamkniętych oczach miałem dość sporo takich moich wizji, gdzie powtarzały mi się różne pewne motywy i one były dość intensywnie kolorowe, tak samo świat był mocno kolorowy, oczywiście wszystkie struktury tutaj natury też się zmieniały, bardzo fajnie to wyglądało, ale w momencie, kiedy sobie myślałem, że chcę iść przed kamerę i chcę to opowiedzieć, to co czuję, to co myślę, miałem
odczucia, że no nie dam rady, że nie. W momencie, kiedy postanowiłem właśnie, że okej, już idę, nagram coś, odpaliłem światło, odpaliłem tą kamerę, czułem się tak mega dziwnie i tak jak normalnie, jak nagrywam filmy, mam takie wewnętrzne flow i tak bardzo dobrze się z tym czuję i naprawdę się spełniam w tym, to wtedy siedziałem taki... Nie byłem w stanie słowa jakiegoś powiedzieć, tym bardziej, że światło podkręciło wszystko to, co widzę. Z reguły patrzę też czasem na siebie na takiej miniaturce przy kamerze, to wtedy nawet siebie nie widziałem. Wszystko tutaj było kompletnie inne, ale to, co było największym problemem, tak jak z reguły jestem dość gadatliwą osobą i potrafię mówić, wczoraj mój głos był takim jakby głosem nie moim, głosem z kosmosu, gdzie po prostu każdy dźwięk, który wydawałem, wydawało mi się, że nie jest mój. No i kompletnie nie czułem tego, żeby nagrywać. Ogólnie czułem się bardzo, bardzo fajnie z tym wszystkim. Tak później był ten trip taki trochę socjalizujący. Przyszli moi znajomi, rozmawialiśmy sobie, czy robiliśmy różne rzeczy. Nie było to coś takiego mega wielkiego. Czasem jest tak właśnie po substancjach psychoaktywnych, w ogóle człowiek ma różne nastawienie, tym bardziej ja czekałem na niego bardzo długo, przygotowywałem się, wiedziałem, że to będzie ten dzień, że super i wiadomo, no jeżeli tak się człowiek przygotowuje, to liczy się na jakieś mistyczne doznania, jakieś wielkie rzeczy, którymi się podzielę z wami, które po prostu powiem, słuchajcie, czuję to, widzę to, jest super, albo nie wiem, jest strasznie, bo po prostu widzę, czuję to, a ja tutaj po prostu miałem takiego dość normalnego tripa, jakie mi się zdarzały w życiu, gdzie nie miałem momentów olśnienia, momentów takiej jedności, nie wiem, ze całym światem, po prostu, że może problem jest taki, że po prostu gdzieś pamiętam w głowie parę takich tripów, parę takich rzeczy, które aż tak mocno na mnie zadziałały, że doczułem mistyczne rzeczy od grzybów i chciałem chyba gdzieś wewnętrznie, no wiadomo, lepiej nie mieć oczekiwań, chciałem, żeby to się powtórzyło akurat w momencie, kiedy dzielę się tym z wami. Dzisiaj się czuję tak naprawdę bardzo dobrze, nawet się wyspałem, nie ma żadnego kaca, problemów jakichś gastrycznych, bo to też jest często z grzybami, problemów gastrycznych wczoraj nie miałem, tu bardzo też polecam, bo na samym początku wypiłem imbir, bardzo dobrze działa, też uspokoił trochę to wszystko, co na początku nam się niepokojącego robiło. Żadnych złych rzeczy się nam nie trafiło, spędziliśmy dość miło czas w gronie znajomych, w okolicznościach przyrody, mieliśmy czas, żeby się poznać lepiej, żeby opowiedzieć różne rzeczy, żeby poczuć, nie wiem, bo były też zwierzęta, żeby być kontakt ze zwierzętami, nie wiem, ja sobie poszedłem też trochę drzewa poprzytulałem, no bo bardzo po psychodelikach, bardzo czuję drzewa, jak one są ważne, jak są istotne. Miałem też wczoraj jedne przemyślenia a propos w ogóle zażywania substancji psychoaktywnych. Dlaczego to człowiek robi, po co to człowiek robi? Bardzo to mi się kręciło w głowie. Z drugiej strony też nie byłem w stanie z nikim o tym rozmawiać, bardziej to były moje kwestie, jaki jest trochę sens życia. Czy to wszystko ma sens, co człowiek robi, w co się angażuje, w co pokłada swoją energię? Czy czasem nie jest tak, że po prostu prostsze jest życie takie, jeżeli nic się nie ryzykuje? No, nie ukrywam, że czasem się po prostu trochę stresuję tym, że mam ten kanał. Wczoraj przez chwilę, ale to przez chwilę i to było też bardzo intensywne odczucie, miałem wrażenie, że to jak nagrywam siebie, że to leci na żywo. I że trip na żywo byłby fascynujący oczywiście, taki naprawdę trip na żywo. Ale wtedy to jest coś takiego, że no gdzieś jest w głowie, że nie wiadomo jak to będzie, a poza tym to idzie wszystko w świat, prawda? I teoretycznie ja jestem sobie w tym miejscu, ale gdzieś to ludzie obserwują inaczej. No i tak na sam koniec, to tak naprawdę chciałem was serdecznie przeprosić za to, że no nie jestem w stanie, może to jeszcze nie był ten moment, ale kompletnie nie jestem w stanie nagrać live tripa. Ci, co korzystają z substancji psychoaktywnych, to naprawdę mam nadzieję, że mnie są w stanie zrozumieć, bo to w tym momencie, jak jesteś po psychodeliku,
to wszystko wokół ciebie jest tak interesujące i tak chcesz interakcje jakieś, albo nawet wewnętrzne przemyślenia mieć swoje, że ciężko jest tak sobie usiąść i gadać do kamery, bo to jest po prostu kamera i czuję, jakbym wtedy gadał tak, no nie wiadomo gdzie, ale na pewno będę chciał spróbować kiedyś, tylko myślę, że żeby to miało w ogóle sens, to albo będę musiał być sam w domu i po prostu zamiast myśleć, to mówić i zapomnieć trochę, że mówię w stronę kamery, tylko po prostu tak jak mam swoje przemyślenia, to będę sobie je mówił, albo po prostu w ciągu dnia gdzieś z kamerą wyjdę na zewnątrz, bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie jasno i ja będę na zewnątrz, będę w stanie, myślę, to nagrywać i to wszystko ogarnąć. No. Na ten moment cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i nie będzie wam przykro, że nie zrobiłem tego, no ale będę się starał w przyszłości. Trzymajcie się, cześć!